wszystkich. Dzisiaj troszeczkę w zmienionej formule. Trochę nietypowo. Trochę nietypowo. Widzicie nas na żywo. Pora jest typowa, 18:30 z małym haczykiem, niedziela, także w nowym roku większych zmian co do pory transmisji naszych odcinków z przepisami na YouTubie nie będzie. I chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać jeden taki trik, dla nas bardzo, bardzo istotny. Czekaj, nie powiedzieliśmy czym nietypowo, może jeszcze nie wszyscy się połapali, że jesteśmy na żywo. Halo, halo, jak będę dubał w nosie, w uchu, wszystko jak ja będę wychodziła widoczne. z kadru i wracała. Tutaj. Wszystko będzie widoczne, tego się nie wytnie. Także no właśnie, duże zadanie przed nami i przed Wami, ponieważ wspólnie przygotujemy coś i przed dla ekipą, was, która dla nas to w duchu Zero filmuje. Waste, czyli dzisiaj nie stracimy tego w kuchni, co jest pyszne, użyteczne, a z czym często nie wiemy, co mamy zrobić. Ja nie wiem jak Wy, ja zawsze miałam wielkie poczucie straty, jak gotowałam rosół, bo myślałam sobie tak, gotuję tyle warzyw i te warzywa dają smak wywarowi i ten wywar bardzo lubiłam. Z nami Agnieszka, jest z nami Barbara, witamy Was serdecznie. Ale nie wiedziałam zupełnie, co zrobić z tymi warzywami. Później oczywiście znalazły się na to metody, no można zrobić pasztet, ale wiecie, ja rosół lubię jadać częściej niż pasztet. Tutaj w naszym garnku mamy bulion warzywny, który jeśli dodamy do niego makaronu, który ugotujemy sobie sami, albo jeśli dodajemy gotowca, jeśli dodamy do niego gotowca, gotowy makaron. W tym momencie mamy przepyszny rosół. Na razie jest to bulion warzywny. Jak chcecie znać przepis. Jak jesteśmy na żywo, to pamiętaj, pokrywki nie odkłada się tą stroną, bo będzie... Bo nachlapałem. Dobra, widzicie, takie rzeczy się tak wycina. Tak to jest i jest na żywo. Tak czy inaczej, przede wszystkim ochronię pokrywkę, żeby nie było dużego boom i żeby nie było większych strat w dzisiejszym odcinku. Byłoby mamy nieładnie. Bulion warzywny. Zostawiamy Przepis go tutaj. na bulion warzywny pojawi się tutaj, ale to potem, jak ten odcinek się zakończy i się wykończy, żeby trafił na YouTube'a. Szczerze, tak, że to, co zrobić z tym bulionem, czy zrobimy z niego rosół, czy zrobimy na jego bazie galaretę, czy na przykład zamiast kluseczek bądź makaronów dołożymy kołduny. Co jeszcze można zrobić? Można zrobić na bazie takiego wywaru warzywnego, można zrobić zupę pho, można zrobić mnóstwo różnych fajnych zup. Ja najbardziej lubię tą wersję z galaretą i z kołdunami i właśnie ten bulion wyląduje jutro na naszych talerzach wraz z naszymi kołdunami. Przepis na kołduny? Nie, przepis na galaretę. A na razie... Słuchajcie, najpierw opowiemy Wam, jak zrobić z tego galaretę. Oczywiście baza jest taka sama jak tego bulionu, czyli dużo warzyw, gotujemy, mamy esencję i oczywiście co zagęszcza galaretę wegańską? Nie jest to żelatyna. To jest agar, który trzeba gotować w bulionie mniej więcej 2-3 minutki, ale oprócz tego w galarecie zawsze w tej takiej tradycyjnej są, a my nie dajemy mięsa, więc dajemy tak zwane niemięska, czyli kotlety sojowe i tofu. Jak przygotować taką galaretę, link pojawi się tutaj, a na razie również jak przygotować nasze kołduny, też się tutaj pojawi. Ale to za chwilę. Na razie w komentarzu dostaniecie informację o tym, jak się przygotowuje galaretę, będzie link do odpowiedniego odcinka. Dobrze, to w takim razie, skoro już nam się bulion gotuje, zaraz zacznę, tak, ale on się tak nie do końca gotował, on musi się zagotować dobrze i jak się zagotuje dobrze, wtedy my mamy takie metody na przechowywanie. Ja nie wekuję bulionu, po prostu wlewam do słoika taki dobrze zagotowany bulion, zakręcam i zostawiam na zewnątrz przez kilka dni, bądź tydzień, 2 tygodnie w lodówce. I bierzemy go wtedy,
kiedy mamy zapotrzebowanie. Widzę, że Jola nalewa do słoika, oczywiście. Potem taki bulion, zobaczcie, dosyć ciemny. Nie no, On w ten sposób... Co ten? No ten bulion nie dodamy już tutaj żadnych. No tutaj nie dodamy, ale on tylko po prostu w słoiku daje się sami. przechowywać przez długi czas. To jest gotowiec z naszego sklepu internetowego czy z naszego bistro, ale odkładamy go sobie tutaj na bok, bo to jest dla tych, którym nie chce się gotować. Nie chce się komuś gotować? Nie, słuchajcie, ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy z nami są, ugotować, ponieważ lubią. będziecie mniej warzyw. Właśnie, bo jak zdobędziecie warzywa z bulionu? Z kupnego bulionu nie odzyskacie warzyw, także ugotujcie ten bulion z przepisu, który już Wam podaliśmy. Na rosół. Właśnie, bo wiecie, ja się tak cały czas zastanawiam. Rosół, bulion, tak naprawdę skład jest podobny. Rosół to jest zupa. Nie jest rosół, to jest bulion. Rosół to jest zupa zrobiona z bulionu i makaronu, więc w związku z tym tu mamy, właśnie, bulion, który już się pięknie naprawdę tym razem gotuje i zaczynamy przelewać do słoika, żeby go zostawić sobie na jutro. Możemy to pokazać, jak przelewamy i jak się gotuje, czy nie? Jak myślisz? Możemy, pokazujemy. Pokazujemy. Jak widać, tym razem nasz bulion ma zupełnie inny kolor niż tamten zapakowany, ale myślę, że to jest dlatego, że w zależności od pieczarek, od stopnia ich dojrzałości, on będzie miał różny kolor. Brązowe. One były bardzo takie świeże, młode takie i może dlatego nie ma koloru. No i jest słoik i zostało nam jeszcze sporo bulionu. Chyba trochę dużo, więc pójdę zaraz po drugi słoik. Zaraz pewnie zniknę z ekranu na chwilę. Ale to właśnie, że tak powiem... Może przelejemy do garnuszka. No tak, ale tak, przelejemy, ale zobaczymy, czy nam się zmieści w małym, bo większy jest do zupy, którą chcemy zrobić z warzyw. Odkładamy na bok. Odkładamy zupełnie na bok. Myślę, że tutaj się pomieścimy. No to będziemy w takim razie przelewać. To małe ustrojstwo czerwone już nam nie jest potrzebne. Włóż do zlewu. Ja nie wiem jak wy, bo moja mama próbowała oczywiście w rosole sprzedać nam trochę marchewek, czyli wkładała je na nasze talerze wraz z makaronem. Marchewki bardzo lubię. Ty lubiłeś marchewki, a już w ogóle jak pietruszka się znalazła na talerzu, to było strasznie. Nie, pietruszki nie lubię. Też nie lubiłeś? No widzisz, przynajmniej czegoś tak jak ja nie lubiłeś. Selera nie lubiłam gotowanego. To są takie, wiecie, traumy z dzieciństwa, kiedy każą wam coś jeść, a wy nie za koniecznie za tym przepadacie. No i że można nie wyrzucać. To, słuchajcie, nie smakuje, nie mamy na to ochotę rosole, to nie oznacza, że to jest niedobre i jest bezużyteczne. To jest sporo fajnych wartości odżywczych i świetny materiał do zrobienia wielu różnych bardzo dużo błonnika rzeczy. Przede Dokładnie. wszystkim. O, także, proszę, miałeś rację, ten mały garnek wystarczył. Oczywiście. A tu mamy warzywa, które przerzucimy do... O, jak to wkładamy na bok. Niedokręcony słoiczek. Piszczał, tak. Tak, dokładnie. Ten bulionik przykrywamy na jutro. Mamy kolejny garnuszek. Mamy kolejny garnuszek, do którego wrzucamy warzywa z rosołu. Bo zobaczcie, ile tego tutaj jest. Naprawdę sporo. Do tej zobaczcie. Kamery, tak. I te warzywa wrzucamy do tego mniejszego garnka, ale on się cały czas grzeje. Czy wyjmujemy ziele angielskie? Nie wyjmujemy ziela angielskiego, ale listek wyjmiemy. Nie? Listek wyjmiemy. 2 listki są tutaj, więc w związku z tym zaraz będziemy łowić dalej. O, proszę bardzo. 2 listki wyjęte, zatem połowy skończone. O, i teraz... W naszym rosole, w naszym bulionie, jak widać, są zamiast liści pora, liście kapusty pekińskiej z dodatkiem asafetydy, bardzo fajnie smakują. Rosół, bulion jest bardzo delikatny, jest przepyszny.
a smak umami oczywiście dodają tutaj Pieczarki. To one właśnie zamiast mięsa dają smak, dają taki właśnie typowy dla rosołu smak, że nie są to same warzywa. Trochę wody, bo te warzywa mają wystarczająco smaku, bulion niech pójdzie właśnie do rosołów i galaret, a tutaj dodajemy trochę wody. I zobaczcie, mamy różne skarby. Mamy przyprawy, zaczynamy od soli, jest to czarna, kamienna polska sól. Nie czarna. Przepraszam, to nie jest czarna, czarna smakowałaby jajkiem na twardo. To jest kamienna sól. Niejodowana. Niejodowana, ona jest zmiksowana, żeby łatwiej się rozpuszczała. Czarny natomiast jest pieprz. No i mamy tutaj pieprz ziołowy. To jest taki pieprz, z którego korzystamy. Ale oczywiście przepis na ten pieprz znajdziecie na naszym kanale, na naszym blogu kulinarnym. Już włączamy z powrotem palnik, żeby się zaczęła zupa gotować i wrzucamy te przyprawy tutaj. Możecie zrobić coś takiego, bo nie musicie od razu sypać soli. Sprawdźcie, czy warzywa, ale możecie. Tutaj mamy dodatkowe aromaty i tu jest oliwa truflowa, ponieważ ją uwielbiamy i ona trafi zaraz do naszego garnuszka. Jest mleczko kokosowe. I mleczko, właśnie mleczko kokosowe trafi. Przede wszystkim i to teraz. Ponieważ teraz te wszystkie składniki muszą się zagotować. No i mamy tutaj, jeszcze wstawiam ciemny składnik. Ale to co to jest? To jest ocet balsamiczny, bo ta zupa krem nie ma smakować rosołem, tylko ma smakować warzywami i pieczarkami. Jeśli lubicie różne przepisy w formie książkowej, to polecamy Wam najnowszą naszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Możecie ją sobie oczywiście nabyć w naszym sklepie internetowym. Jeden przepis na tydzień do zrealizowania, a tutaj są pączki, a tu mamy, mamy słuchajcie gulasz. W takim gulaszu, oczywiście w troszkę innej wersji, również możecie wykorzystać warzywa z rosołu. Przepisów jest dużo więcej, są też kotlety soczewicowo-ryżowe, tak samo możecie, sprawdźcie sami, 52 przygody kulinarne w ciągu roku, a tylko do zrealizowania jeden przepis w tygodniu, także na pewno się uda. Tą zupę robi się szybko, więc proszę mi tutaj nie zmawiać, nie zagadywać, już w tej chwili zmniejszyłam palnik. Chciałem powiedzieć, że na Instagramie i na Facebooku zawsze częstujemy Was wszystkimi aktualnościami odnośnie tego wszystkiego, co dzieje się w Atelier Smaku. Przygotowujemy dla Was też wspomnienia odcinków, które już zrealizowaliśmy, ponieważ zobaczyliśmy, że w momencie, kiedy odcinków mamy prawie 500, trudno jest Wam się w tym wszystkim odnaleźć i nie cofacie się do bardzo wartościowych rzeczy, które zrealizowaliśmy wcześniej. Także spodziewajcie się shortów, takich małych przypominajek z naszymi ulubionymi Czy ja mogę tego Pana wyłączyć? One są tłumaczone na język ponieważ zupa prosi mnie o to, żebym zaczęła ją miksować. No i oczywiście są live'y, będziemy mieli dla Was niespodzianki, zapisujcie się do naszego newslettera. Dolewamy octu balsamicznego. A ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, mogą to zrobić w tym roku. Zagłuszę Pana. Zrobimy to pod kamerę, żeby było widać. I będziemy miksować teraz w czasie rzeczywistym, czyli nie te 3 sekundy, które się w krótkich filmikach pokazuje, tylko trzeba to dokładnie zmiksować. Żałujcie, że nie czujecie tego zapachu, ja już go czuję. I na pewno ta zupa, która powstała, oprócz składu, naprawdę nie ma nic wspólnego ze smakiem rosołu. Zresztą to widać. Pora najwyższa spróbować i sprawdzić, czy nie potrzebujemy jeszcze... Nie mamy tu jeszcze oliwy truflowej. Tak, ale czy nie potrzebujemy jeszcze odrobiny na przykład wody? Albo soli. Jak jest zbyt słone, dodajecie wody. Jak jest za mało słone, dodajecie soli. Ja mnie zostawiła już na takim etapie. Myślałem, pachnie dobrze, ale myślę, że smakuje dobrze. Dlaczego ta zupa nie przypomina rosołu? Dlatego, że dodaliśmy pieprz ziołowy, daliśmy ocet balsamiczny. Takich rzeczy nie dodaje się do rosołu. Dlatego i poza tym konsystencja.
dokładnie. Konsystencja w kuchni to bardzo ważna rzecz. Jeśli zmienia się konsystencja zupy, to i smak zupy się zmienia. Mamy takie doświadczenia, ponieważ przygotowujemy serię naszych zup, które są dostępne w Atelier Smaku w wersji zmiksowanej. Dla tych osób, które są poddawane zabiegom stomatologicznym, one nie mogą jeść twardych rzeczy z kawałkami. Ukraiński, jak zmiksujecie grochówkę, robi się zupełnie inna zupa i musicie ją naprawdę zupełnie Ona potrzebuje wtedy doprawić. wielu przypraw, dosyć dużo przypraw wtedy sypiemy, oczywiście nie ostrych, dlatego, bo dieta pozabiegowa wymaga tego, żeby to była łagodna zupa, no niemniej jednak po prostu ilość przypraw, którą trzeba dodać, w takiej grochówce zmiksowanej jest 2 razy więcej majeranku i tak samo w barszu ukraińskim jest więcej pieprzu ziołowego, bo my tam dajemy pieprz ziołowy, czyli więcej kminku, czombru, majeranku, kolendry, wszystkiego. Dodajemy oliwę truflową, do niej się. Czy na talerzyki? Daj do niej. Do niej, dobrze. Ostatnie miksowanie. I możemy serwować naszą zupę. Teraz powinniśmy powiedzieć smacznego i na zdrowie. Smacznego i na zdrowie. I na zdrowie. Dzisiaj zupy będą 4, ponieważ nie jesteśmy tutaj sami. Właściwie nigdy na planie nie jesteśmy sami, ale na planie pokazujemy Wam, jak się sami obżeramy tutaj tymi zupami. Gdzieś jeszcze była łyżka. A była? Była, jest. Nakładamy tę pyszną pachnie. zupę. Pamiętajcie, że z takich warzyw, z rosołu możecie jeszcze przygotować świetny pasztet. Link do pasztetu poniżej albo tutaj nad głową. I w tym pasztecie pamiętajcie, że ta ilość warzyw, taka z rosołu, ona jest troszeczkę mniejsza niż ilość warzyw w pasztecie. Musicie po prostu zobaczyć, ile dać soczewicy do takiego pasztetu. Grzybów dajcie więcej. Grzybów nigdy jest za wiele. Zbyt wiele. Tak. Także serwujemy dla siebie, dla naszych realizatorów. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo smacznych i zdrowych rzeczy w nowym roku. A ja myślę, że my jeszcze Wam kiedyś pokażemy, co zrobić z warzywami z rosołu. Widzimy się w następną niedzielę, czekajcie na niespodzianki. Oczywiście takie odcinki na żywo w tym roku też się będą pojawiać. Zatem smacznego i na zdrowie. I do zobaczenia.